Co tu się dzieje? Żeby zobaczyć to. Właśnie dojechaliśmy przed armię terakotową i całkiem ładne góry naokoło. Tutaj jest moja grupa, z którą będę zwiedzał. Pozwolę sobie pokazać. Tak. Hello. Tiny, hi. Yeah. That is cool. Oto pierwsze co zobaczyłem po wejściu do armii terakotowej. Choć pamiętam i z tego co rozumiem moją panią przewodniczkę, ponieważ mówi ona szybkim angielskim z dużą naleciałością chińskiego akcentu. Więc te figury są w tym momencie rozwalone, ponieważ zawalił się na nie dach i powoli je restaurują po prostu. Na odrestaurowanie jednej figury zajmuje około 3 do 4 miesięcy. Zbierają te kawałki i sklejają po kolei. Przez 45 lat zdążyli odrestaurować 2000 figur, no i zostało jeszcze chyba jakieś tam 5000. To jest kolejna hala. Ci wojownicy w ogóle zostali odkryci podczas kopania studni. Jakichś 2 gości zaczęło kopać i się dokopali do nich. I to było dopiero w 1976 roku, jak się nie mylę. W ogóle nie wiadomo było o tej armii, ponieważ cesarz mordował ludzi, którzy budowali ją. I ci wojownicy posiadają twarze tych ludzi, którzy budowali. I to wszystko było kolorowe. Trochę na tych zdjęciach widać zachowanych kolorów. Dotarliśmy do największej, ponoć najlepszej hali. Okay, hello, excuse me everyone. This is the pin number 1, last one, last one. Tutaj sklejają. Niezłe puzzle. Oho. 当时呢，这个留学生他特别，就是说德国的留学生特别喜欢打球。 Tak ma wyglądać ta cała hala. W przyszłości, jak już odkopią wszystkich wojowników. Każdy wojownik posiada inną twarz. Jak mówiłem wcześniej, one były skopiowane na wzór twarzy robotników. Mówi się, że nawet uszy mieli inne, w sensie, że były takie drobne detale. I robotnicy potem zostali wymordowani. A to ja. Ze zwiedzą. Kurde, niechcący wyłączyłem nagrywanie. Pomyliły mi się przyciski. Dzisiaj ostatni dzień tutaj spędzam w Xi'an. Miasto spoko. Bardziej mi się podoba niż Hangzhou, w którym mieszkałem. Więc spoko, no do odwiedzenia, jeśli przyjeżdża do Chin, to Xi'an polecam. Hello. Hello, hello, hello. Moja grupa, z którą tutaj zwiedzam. Właśnie zjedliśmy po wycieczce po terakotowej armii. How's your feelings after Terracotta Warriors? Very cool. Again, really? Okay. What's your impression after Terracotta Warriors? Really crowded. Well, pretty good. Yeah. Yours? I was about to say the same. Okay, me too. Dzisiaj w hostelu są robione pierogi. W Chinach to się nazywa jiaozi. Patrzcie, jak tutaj to się robi ładnie. No i jemy pierogi, które wykonaliśmy. How are the dumplings? Teraz na mnie kamera.
będę wcinał. Ten sos jest bardzo dobry. Ale nie radzę sobie pałeczkowo z tymi pierogami. Co to jest? No. Aj. Chciałem nadać pieroga zamaczam. Jakkolwiek to brzmi. My brother graduated high school How did that follow you? at the beginning of June. Like, Did you make it? yeah, it follows me. That's fun. I know. Yeah, that's awesome. You want to follow you? I can. It's too late. It's already follow. I can do anything. Właśnie opuszczam Xi'an. Przede mną taki widok. Zajebisty. Jest godzina jakaś 6:30. I jadę na dworzec PKP Polskich Kolei Pociągowych, czyli chińskich kolei pociągowych. I zjadłem właśnie dziś beznadziejne śniadanie. Makaron, trochę wołowiny w takiej zupie chińskiej. Jadę dalej do Lanzhou, na zachód. No i tak tutaj wyglądają w Xi'an. Kurde. W Xi'an poranki wyglądają. Pokażę wam, jak ludzie niestety, niektórzy śpią. I tak. Patrzcie, co tu się w ogóle dzieje na ulicy z rana. Nie wygląda jak ulica, tylko wygląda jak jakieś targowisko. Ostro ryby świeże sprzedają. No, dobra, przesadziłem z tą świeżością. Ale sprzedają ryby. Na ulicy. Na ulicy sprzedają ryby. Tak. 然后一连续原本看原本让拉回去，让我头那个。 No, normalnie targowisko. I wszystko ryby. A śniadania brak. Jestem już w autobusie. Kupiłem sobie takie śniadanie. To są paozy. Bardzo popularne w Chinach wszędzie. Siankę czy coś takiego. Coś do picia ciepłego. I mam ogromne szczęście, że dzisiaj nie pada. I mam ogromne nieszczęście, że mi zawinęli parasol w hostelu gdzieś. I nie byłoby problemu, kupiłbym sobie nowy, gdyby ten parasol był wyjątkowy dla mnie. Ponieważ był duży i był ciężki. I miałem nadzieję, że w razie czego to posłuży mi również do samoobrony, ponieważ w Chinach nie można mieć ze sobą gazu pieprzowego, ani jakichś takich dziwnych rzeczy, pałki teleskopowej czy coś. No można mieć za to problemy po prostu. No i jadę na dworzec. Tak wygląda dworzec w Xi'an. Dotarłem na czas, zdecydowanie mam jeszcze sporo czasu, muszę znaleźć kasę biletową, odebrać bilet. Tutaj jest mur miasta, który otacza centrum miasta. I byłem tutaj 2 dni, trochę tak żałuję, że tak krótko. Ale może już mam dość po prostu miast chińskich i chcę mi się pojechać w bardziej takie dzikie tereny. I tak też właśnie czynię. Dobra, idę szukać tej kasy biletowej w Chinach, jakbyście... Wkurwia już mnie ta kamera, kurwa. Namierza, chuja namierza. Się wkurwiłem, bo musiałem przejść dużo przez to, że Chińczyka posłuchałem. I właśnie to chciałem powiedzieć, że jak szukacie gdzieś jakiejś drogi czy coś w Chinach, to jak najbardziej polegajcie na sobie i na mapie w telefonie. Telefon mi nie powiedział, gdzie mam bilet do odebrania. Zapytałem się Chińczyka. No z doświadczenia wiem, że jak tak odpowiada nie wiadomo jak, no to lepiej się go nie słuchać, ale to on powiedział naprawdę pewnie i aż z uśmiechem, że mi pomógł. A gówno mi pomógł, bo musiałem zapierdalać kurwa 100 metrów albo 200 z ciężkim plecakiem, żeby dojść do tego samego miejsca. Poniosło mnie. No i chyba byłem wcześniej w dobrym miejscu, więc zostałem się w długą kolejkę. I mam nadzieję, że to tam. Tak. Uważajcie na porady Chińczyków.
I na kamery jakie kupujecie. I właśnie dlatego, że są takie kolejki. I trzeba szukać, gdzie kupić bilet. I trzeba przejść sporo, bo dworce kolejowe w Chinach są duże. To dlatego tak z godzinę trzeba być przed, co najmniej półtorej przed pociągiem. Zależy gdzie jesteście, jak jesteście w jakimś nawet Szanghaju, myślę, że jest 2 godziny, mogą być spoko. No, ja w końcu dotarłem do kasy biletowej, zjadłem moje 4 bułeczki. Trochę się lepiej poczułem, ale też nie były takie rewelacyjne. Ja nie zjem dobrego śniadania, to mogę nie mieć dobrego humoru. A dobre śniadanie może mi poprawić humor. Tak. Okej, jestem na dworcu. Muszę znaleźć mój pociąg. W następnym odcinku pokażę Wam mój kubek, przedstawię rozmieszczenie mebli w pokoju oraz wsadzę palec przed kamerę.